Witamy w dniu pierwszym naszej relacji z Tollshipów, czyli regat żaglowców, które swój finał mają w tym roku w Szczecinie. Pokażemy Wam wiele ciekawych ujęć, wiele ciekawych miejsc. Postaramy się w każdym dniu zjeść coś ciekawego i w każdym dniu także będziemy mieli pojedynek między sobą na zrobienie najlepszych ujęć. Czy uda się to mi, czy Paulinie? Dodatkowo w każdym odcinku będziemy robić jeszcze jedną dodatkową rzecz. No dobrze, mamy te dwie rzeczy, które zawsze robimy, a jaka będzie trzecia rzecz, którą dzisiaj będzie naszym wyzwaniem? Myślę, że polecimy po całości i zrobimy coś, co da się zrobić tylko w pierwszy dzień, kiedy statki przybijają, czyli pogadać z liaison officerem, czyli osobą odpowiedzialną za powitanie statku. O, spróbujemy. Spróbujemy. Zobaczymy. Łatwo ich poznać, bo mają czerwone koszulki, tyle wiemy. Ja mam bordową. O, nie, to są zwykłe osoby, dobra. To były zwykłe osoby, tak. To też jest zwykła osoba. Okej, czyli musimy wysilić wzrok i znaleźć takie osoby. Okej, przyjęte. To wcale nie jest puszczone od tyłu. Ja tylko udawałem. On naprawdę płynie do tyłu. Także cały żart polega na tym, że on płynie do tyłu. A przed nami znajdują się dwa statki, które będą pływać dookoła wyspy Łasztownia i będzie z nich można zobaczyć obszar regat z wody. Tutaj widać, że jakiś statek dopiero co zacumował. Przypłynęli, ukończyli regaty, minęli metę w Świnoujściu. A załoga dopiero będzie odpoczywać. Teraz jeszcze formalności. Dokładnie, jeszcze zdjęcie pamiątkowe. A jest tu załoga Roalda Amundsena. Trudna nazwa. Czasami te nazwy będą trudne, bo statki są tak naprawdę z całej Europy, z całego świata chciałoby się powiedzieć, nie wiem, ale z Europy są na pewno. Zaczynamy od statków klasy A, czyli największych żaglowców, prawdopodobnie największych na całym świecie. Przed nami statek Roald Amundsen, zbudowany w roku 1952, a pod obecną nazwą pływający od roku 1992 pod banderą niemiecką, która tam sobie u góry powiem. Jednak 93. Tutaj widać się, witają. Widać całą załogę. O, trap jest chyba właśnie wyjmowany. O, tam taki bolec muszą włożyć, żeby to się trzymało, ciekawie. A tutaj ma kółka w ogóle, żeby sobie jeździł pewnie jak się statek by mocno bujał. Co z drugiej strony muszą być schodki, żeby na to podejść. Bez kitu, no muszą być jakieś jestem, schodki. że nie jest burta otwierana. Fajny, on jest cały stalowy, kuty. On nie jest z drewna, tylko ze stali w ogóle. Nie mówię, z jakim statkiem mi się to kojarzy, z takim jednym, który spotkał górę lodową. Na Bałtyku chyba nie ma gór lodowych. Tak, tak. Tollship Races 2024. Tollship Races i Szczecin. Fryderyk Chopin Pogoria, dar młodzieży zryw. Tollship Races 2024. Tutaj widać też liaison officerów, którzy przychodzą z upominkiem dla załogi. Widać, że jest to załoga powitalna. Tutaj też trwa rozpakowywanie wszystkiego, układanie. Trzeba zbudować jak z klocków Lego, potem jeszcze linki naciągnąć. Tak, tak. Połączenie na bok klocków i tak. Lego z modlakiem. Tak, to trzeba uważać, bo tu sobie Liny chodzą. liny chodzą, tak. Die Fog. Wszyscy czekają na polecenia. Ale powiem Tobie, że jak na początku ten trap nie wyglądał zbyt imponująco, tak w tym momencie ten trap wygląda no już niesamowicie, już wygląda tak jak powinien. Masz linki z boku, żeby się podtrzymać, masz też podejście, możesz iść sobie spokojnie po tym i nie spadniesz na bok. A im to zajęło chwilę, no dosłownie moment im to zajęło, żeby postawić trap. Składali to od zera. Tak. O, i z drugiej strony są schodki już, widać. Przypominam, że wszystkie statki biorące udział w regatach to statki szkoleniowe, na które zapisuje się młodzież, aby przeżyć przygodę, nauczyć się wielu przydatnych umiejętności.
spędzić morskiego życia, spędzić Tak, czas tak. na morzu. Dokładnie. Nie wyobrażam sobie takiej przygody, ale no na pewno jest to nauka życia. O, Chopin płynie. Chopin płynie? Tak, Chopin płynie. Gdzie jest? Już jest blisko mostu brodowskiego, więc za chwilę tu będzie. Tam widać daleko Dar Młodzieży, tak? Ty To jest Dar dojrzysz. Młodzieży. Poznaję po tych okienkach, że ma okienka i u góry i na dole. O, Okienka. Ulaje, tak? bulaje. W ramach jednostek klasy A mamy też taki żaglowiec, który stoi centralnie naprzeciwko wałów Chrobrego. Jest niesamowicie piękne. Widać tutaj niemiecką flagę. Nazywa się Gorschfock. Gorschfock. No jest przepiękne, to prawda. Ten statek będzie można zwiedzać w sobotę i niedzielę. Więc zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych odcinków już po tym, bo wtedy będziecie mogli zobaczyć, jak zwiedzamy. Zobaczymy, czy się Zobaczymy. dostaniemy. O, tutaj idzie powitanie. Statku Fryderyk Chopin. Statku Fryderyk Chopin. To jest ten problem z tymi naszymi nazwiskami, co nie? Jak to przeczytać? Tak sobie czytam o statkach i najciekawszą informacją, która jest zawsze podawana, jest powierzchnia żeglowania. Na przykład w przypadku tego statku, który przypłynie, czyli Fryderyka Chopina, jest to 1200 m2 i teraz, gdybym był taki jak wszyscy, podałbym wam to w stadionach piłkarskich, ale wam nie podam. Jak Amerykańcy. Oni tak uwielbiają, nie? Jaki to ma sens? Nie wiem. Trudno sobie wyobrazić 1200 m2 żagla. Łatwiej jakby to w hektarach podali albo w arach, to ktoś mógłby sobie działkę budowlaną wyobrazić. Dobre. Jechać. Mi się podoba pies, który czeka na Fryderyka Chopina. Ja myślę, że on czeka na kiełbasę. Z Fryderyka Chopina. Pełnomorską. Pełnomorska podwędzana. Podwędzana przez mewę. Co? Czyli czy Fryderyk Chopin to jest jedyny statek, który będzie dzisiaj witać, czy tych statków jest więcej? To jest jakaś taka rola, że to przechodzi do kolejnych statków, czy jesteście wyznaczeni do jednego statku? Ogólnie naszą rolą jest to, byśmy witali całą grupą, wszyscy oficerowie łącznikowi, którzy znajdują się w danym momencie, jak wchodzi jeden żaglowiec, byśmy witali ich razem. Bo jedna osoba nie zrobi takiego tłumu, co zrobi 40-50 osób. No My tak, jesteśmy dedykowani jako oficerowie do poszczególnych statków. Natomiast witamy i żegnamy grupą, bo jednak ta siła, ta energia, tak jak powiedzieliście, znaleźliśmy was energią, w Tak, grupie tak. jest o wiele bardziej efektywna niż w pojedynkach. To jest fajna informacja. Tego myślę, że normalnie nikt nie wie, jak to wygląda, że to też jest cała grupa osób, a nie, że jedna osoba idzie, przywita statek i koniec. No ja widzę też ten show z flagą z tyłu, to jest super. O, pan tutaj fajnie macha. Nie tylko, No. nie tylko z flagą. Jest Nie z tylko flagą, polskie z jednostki szafą. witamy też zagraniczne, szykujemy flagi, czy niemieckie, holenderskie, hiszpańskie, włoskie. Flaga zależy od jednostki, od bandery portu danej macierzystego. Tutaj czy każdy może być oficerem łącznikowym? Może być każdy. Czy to jest Pewno potrzebny musi być jakiś... osoba pełnoletnia, natomiast głównej granicy wieku nie mamy. Może być każda osoba. Nie musi być ona ze Szczecina, mamy tutaj ludzi z całej Polski. Przyjeżdżają ludzie z południa, z Krakowa, z Opola i spędzają z nami czas. Jest z Jamajki. Nie tylko osoby z nadmorza, osoby też spoza Polski, to jest Tak, najstarsze. tak, tak, jest z tak. Jamajki. No. Czy jest z Jamajki? Ona się prowadziła na Jamajkę. Tak. Kilkanaście lat temu. To jest Tam się dziewczyna! też- to jest dziewczyna. A, Zawodowo się- że Maxi, że... A to jest Maxine? Maxine. Maxine. To jest nasze bezpieczeństwo. To niebezpieczeństwo, rzeczywiście. Jest Maxine. Maxine! Witamy naszą Miło mi poznać panią Maxine. No. drugiego końca świata. Bardzo dziękuję. Tak, nie wiem, tak. co tutaj robię, naprawdę się zastanawiam. Dlaczego na regatach chodzę w czerwonych koszulkach, mam bluzę baseballową, nie wiem, nie rozumiem, ale
No, ale pogodę przywiozłeś jamańską. To się bardzo cieszę, ponieważ na rejsie, na regatach mieliśmy taką pogodę, więc... Tutaj też widać statek, piękna makieta statku. Fajnie, ręcznie malowana widzę. Bym nie zauważyła, który tu statek, sorry, nie znał. Jest herb. Ja tu nie wiem, kiedy jestem otoczona, nie? Nagle zamieniliśmy się w oficerów łącznikowych, zostaliśmy tutaj wchłonięci w drużynę. A tutaj cała ekipa się szykuje. Widać też powoli wszystkie literki, które składają się na napis, nazwę statku. Wow! Świetne. Przed chwilą pogadaliśmy z osobami, które pełnią funkcję liaison officerów, czyli osoby odpowiedzialne za to, żeby przyjąć, powitać jednostki, które wpływają do portu. Bardzo ciekawa praca. Okazuje się, że to nie jest jedna osoba, która wita taki statek, tylko to jest wiele osób. Jest jedna główna osoba, ale cała ekipa liaison officerów zbiera się, żeby ten statek powitać, żeby załoga otrzymała praise za to, że dopłynęła do kolejnego portu po kolejnym etapie regat, a w tym przypadku już na finale. Pierwsze miejsce Fryderyka Chopina W swojej klasie. w swojej klasie. Ale piękne. Ty robiłeś? O! Diamenciki są. Puściłam, ale... Oczekiwanie. Widać już zwycięzcę. Ty czaisz, oni chyba poloneza będą tańczyć. Co? Ale jutro jak przyjdziecie Państwo na Guajasa, to o 9 mamy głośnik pożyczony z ORP Iskra. O, to traktujemy to jako zaproszenie. To ja dam znać, dobra. Posłuchaj, tak, tutaj pod tym namiotem, tylko ma ktoś przyjść i nagrać, dobra? Ja tam będę stał, puścicie mi. To mają głośniki? Ło, oni mają głośniki? Mają, leci muzyka. Tam na tych dmuchańcach. Statek już się wyłania za Roalda Amundsena. Ale tam ich słychać już. O, i są tutaj na masztach ładnie. Ale to musi być widok stamtąd. Współpraca tutaj. Współpraca Idealna z dmuchańcami. ze stoiskiem dmuchańców. Czy wy widzicie tutaj tą polskość piękną, że dmuchańce grają poloneza, Chopin płynie, ludzie machają. A oni makarenę mają, a my do nich z polonezem. Tak, ci mają lepszą imprezę. Dynamiczniejszą. Nie ma to jak tańczyć makarenę na statku. Będąc 15-20 metrów nad ziemią, a raczej nad wodą. Nad pokładem. Myślicie, że ta osoba, ta dziewczyna robi to na ziemi? Nie, ona robi to 20 metrów nad ziemią. Nawet helikopter ich podziwia. Ci raz już próbują puścić tego. Wiecie co, tego poloneza to już trzeci, jak nie czwarty raz próbują puścić i nie wiem, czy im się w końcu uda do końca. Tutaj wielki miks poloneza leci. Wielki miks poloneza. To jest polonez zmieszany z maluchem i ze światem 125p. Zejść to już w ogóle ciężko. Zdecydowanie, zejście z takiej wysokości wymaga zejścia po tylu stopniach tych drabin, tych naciągniętych lin tak naprawdę. Kurde, już tam fajnie wchodzi. No i ten polonez za tym czwartym czy piątym razem jest w końcu tańczony. Udało im się. Udało im się dla zatańczyć, nich. to jest super. Brawo, Maxine. I brawo dla wszystkich, z którymi rozmawialiśmy. Teraz doszedł jeszcze drugi polonez w tle, trochę się rozsynchronizowały. Power Rangers.
nam w ten sposób godziny W, czyli godziny Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godzinie 17 jeszcze nie doświadczyłem. To bardzo unikalny sposób na uczczenie tej rocznicy. Że dzisiaj niezwykle patriotycznie, bo i Polonez, i godzina W, i Fryderyk Chopin. Wszystko naraz, pięknie. Najpiękniejsze jest to, że to jest taki szczery, prawdziwy patriotyzm, nie patriotyzm na siłę. Takie coś jest super. Jezu, oni dołączyli do tańców. Ale się drużyna zmieszała z Lejzonami, nie? Nawet nie wiem kiedy, mają takie same koszulki i się można pomylić. Ja już chyba mam swoje najlepsze ujęcie, teraz pora na ciebie. Będę musiał się nieźle wykazać. Chcieliśmy coś zjeść, tak mówiliśmy, że w każdym odcinku będzie coś z jedzenia. Na ten moment nie wiemy, czy nam to się uda. Póki co wszystko zamknięte. Pamiętacie strefę dla dorosłych z odcinka 0? No, w odcinku pierwszym, czyli dzisiaj, już jest. Jak już tak lecimy patriotycznie w tym odcinku, to w temacie jedzenia, takiego, które jest otwarte, może karczek, może golonkę, zakręcona frytka, taka mniej patriotyczna. Zobaczymy, co wybierzemy, zobaczymy. Statek przyjęty, więc ze stoiska z dmuchańcami już nie leci Polonez, już leci coś innego. Ja nie wiem. A co powiecie na takie ujęcie? Pewnie jest taki prostokątny. Balon serce na tle statków. Nie jest łatwe. Powiem wam, że to nie jest łatwe tak sterować takim balonem. Ja się nie dziwię, to nie jest takie proste. To jest takie coś, co jeszcze na dodatek nie ma możliwości sterowania. O, tak krążymy i widzimy coś otwartego. Dim Sum Express. Co, czy mamy ochotę na danie orientalne? W temacie pływania statkami po świecie o danie orientalne to brzmi jak coś pasującego. W klimacie, tak. Pływania, niekoniecznie po Bałtyku. Może spróbujemy. Tak to się prezentuje na obrazkach. Pierożki dim sum. Które z Ciebie kupiło? Szpinak ser. Wydaje się fajny. Sezam ma być? Musimy zdecydować, jaki chcemy miks. Chcemy miks. Chcemy miks. Ja na pewno chcę wołowinę. Okej. O, więc przed chwilą zamówiliśmy. Wybraliśmy miks. Ja wziąłem numerek 2 wołowinę, a dla Pauliny numerek 3. Czekamy. Też widzieliśmy, że Państwo tam mają oryginalne bambusowe naczynie, Do przygotowywania na parze tych pierożków. więc te pierożki są przygotowywane w tradycyjny sposób. I co ciekawe, pani powiedziała, że co roku, przy tym nie nagrywasz, że co roku trzeba je wymieniać. Ze względów nie tyle higienicznych, co też ta para po prostu powoduje to, że one się niszczą. Inaczej się nie da, ale fajnie, że jest to robione w takim tradycyjnym stylu jak w Azji. Ty tam powiedzieli, że będą mieli opóźnienie, bo prądu nie mają. O kurde. Chyba jeszcze... No to pokazuje, że jeszcze się nie zaczął te turshipy w pełni. Najśmieszniejsze jest to, że w jednych miejscach pisało, że od pierwszego, a w innych, że od drugiego. A dzisiaj mamy pierwszy. A nawet mają golcnego. O, nasze przyszło. Dziękujemy ślicznie. Ale to ładnie wygląda. Mamy tylko widelce. Ale śmiesznie tak siedzieć na torach. Normalnie by tu jechał tramwaj, a teraz wjechało jedzenie. Jakie one mają kolory fajne. Są zielone i są różowe. Niech zgadnę, które są z mięsem, czy jednak zostaniemy strollowani. A które ze szpinakiem. Mówisz, że taka konsystencja klejąca? Tak, dosyć łatwo się łapią do pałeczek.
Gorące, ale autentyczne. Wow, ale są mocno szpinakowe. No, zdecydowanie szpinakowe. W smaku też czuć ten szpinak i to jest taki fajny szpinak, więc ja już jestem zadowolony, a teraz przejdziemy do jedzenia. Wymyślmy sobie jakąś skalę. Myślę, że od 0 do 10 to będzie dobra skala. Zdecydowanie, to jest taka najbardziej przyjazna. I jak byś ocenił? Te ze szpinakiem, myślę, że to jest solidna 9. Te z wołowiną, troszkę gorsze. Tak, myślę, że 8, 7,5 do 8. Ale to i tak bardzo wysoka ocena. To jest średnia tam 8 na przykład, nie? No. Średnia 8. Dla mnie oba, po prostu 8 na 10. Dobre, fajne, bo ugotowane, lekkie, nie ma żadnego tłuszczu ani niczego w tym, tylko są bardzo leciutkie, a jednocześnie mają fajne przyprawy. No średnia dalej, wychodzi 8 na 10. Nasza wspólna. Szpic na torach. Szpic na torach. Szpic na torach. Szpicnator to brzmi jak jakieś słowo w ogóle w jakimś innym języku. Piękny jesteś. W słońcu to już w ogóle. Dasz radę? Co, wskoczy? Nie dam. Nie dasz rady. Nie dam rady, No. Ten pan marynarz cały czas tam stoi. My już prawie cały odcinek nagraliśmy. Ale to jest praca w słońcu, stanie, masakra. Są te koszulki. W ogóle pierwszy raz kojarzę, aby był merch cały zaprojektowany na tallshipy. Tak, fajnie zobaczyć osoby z obsługi, które jeżdżą na hulajnogach i są w koszulkach tallshipów. Ale ładny ma dziób na dziobie. No, tak nawet taki ucieszony się wydaje. No, to prawda. No tak trochę wody im ucieka, nie? Można rączki jechać po jedzeniu. Fajna zimna woda, szczerze mówiąc. Widzimy też kolejny statek gościnny. ORP Iskra, czyli statek szkoleniowy marynarki wojennej. A to do nich ta woda leci, zobacz. To tutaj idzie ten wąż. Tutaj to już ta woda to jest tryska nawet, a nie leci. No, trochę im ucieka. To jest taka mini fontanna. Widać w ilu tallshipach brali udział. Jest dosłownie od 2003. A tutaj mamy jeszcze wcześniej, bo mamy starsze flagi tallshipów pod ich poprzednią nazwą, czyli Katisark. O, i mamy też flagę Szczecina. ORP Iskra został zbudowany w roku 1982 i jego portem macierzystym i miejscem budowy jest Gdańsk. Nie tylko statki tu wyglądają niezwykle, jak tak patrzę z tyłu za mną na scenę, która się tam znajduje, to ona też wygląda zjawiskowo. Trochę wygląda, jakby to były żagle, co nie? Tak, te takie mniejsze trójkątne żagle, które są na statkach. A oprócz tych największych jednostek mamy też dużo mniejszych jachtów i żaglówek. Przed nami jednostka Tara, a tu bliżej nas Surftinge. Ciężko przeczytać, język belgijski. Najciekawsze jest to, że za tą jednostką jest jeszcze druga jednostka. Z tyłu jest Rupel. Jest to żaglowiec klasy B, a wcześniej mamy żaglowiec klasy C, czyli trochę dłuższy, większy. Można spotkać też najmniejsze jednostki. A teraz jesteśmy pod statkiem, który nazywa się Belfer. Prawdopodobnie czeka on jeszcze na Belfra 2. Pamiętacie, jak w odcinku zerowym zrobiłem Johna Travoltę? Teraz też można zrobić, ale już takiego malutkiego Johna Travoltę, bo większość nabrzeża jest już zajęta. Zostało tylko trochę wolnego miejsca na ostatnie jednostki. Malin odpływa. Dawaj malina! No tutaj na nabrzeżu z tej strony wygląda to fenomenalnie. Mamy dźwigozaury, wesołe miasteczko, Wheel of Szczecin i tutaj jeszcze przy Morskim Centrum Nauki znajduje się Dar Młodzieży, taka wisienka na torcie całego nabrzeża Łasztowni. Dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym dniu. Zapraszamy także jutro. A za dzisiejszy odcinek prosimy o zostawienie łapki w górę, danie subskrypcji i napiszcie komentarz, które ujęcie było lepsze. Czy ujęcie moje? A co powiecie na takie ujęcie? Pewnie jest taki prostokątny. Balon serce na tle statków. Czy ujęcie Pauliny? Do zobaczenia już jutro. To jest fajne, że można na tej desce płynąć.
W sensie nie chciałem tam płynąć na tej desce. Fajnie, że taka deska jest w razie czegoś, żeby móc być na niej zabranym. Tak. I am not a single one. I am the liaison officer. You